Projekt, jak to widzisz, to taka inicjatywa, która jest bardzo nowatorskim pomysłem w naszym muzeum, tak naprawdę wielkim eksperymentem. Krótko mówiąc, chodziło o to, żeby dowiedzieć się, jak wystawę, jak nasze muzeum widzi nasza publiczność. No a poza tym chcieliśmy zaangażować tę publiczność w tworzenie wystawy na tak naprawdę każdym możliwym etapie. Dlatego cały projekt był dosyć mocno rozciągnięty w czasie. Zaczął się już w czerwcu, kiedy rozpoczął się plebiscyt, który trwał przez 2 miesiące i w tym plebiscycie spośród 100 dzieł z naszej kolekcji każdy mógł zagłosować na 5. Wszystkie te obrazy to było malarstwo polskie z przełomu XIX i XX wieku i tak jak wspomniałam, wszystko z kolekcji Muzeum Pałac Herbsta. I spośród tych dzieł najlepsze 40 weszło w skład wystawy tak naprawdę. Żeby jeszcze głębiej zaangażować naszą publiczność w tworzenie tej ekspozycji, zrobiliśmy konkurs, który towarzyszył plebiscytowi i w tym konkursie każdy mógł napisać uzasadnienie dla swojego wyboru. Niezależne jury wybrało spośród tych wypowiedzi 10 najciekawszych i te 10 osób, 10 autorów tych wypowiedzi zaprosiliśmy do stworzenia zespołu kuratorskiego, który pracował nad całą wystawą. Praca w trakcie projektu przebiegała zaskakująco bez większych problemów i bez też jakichś wielkich spięć. Chociaż oczywiście bywały momenty, że dyskusja była ostra, ale wszystko było bardzo dobrze rozplanowane w czasie i chyba dlatego udało nam się zgrać te nasze 10 spojrzeń i jakoś wybrnąć z tego tak, że udało się wszystko przeprowadzić w miarę gładko. Dosyć długa część tego projektu, która była może trochę mniej widoczna tak publicznie, czyli kilka miesięcy pracy nad samą wystawą. Było to o tyle trudne, że spotkało się 10 osób w różnym wieku, z bardzo różnym doświadczeniem, z bardzo różnymi punktami widzenia. No i musieliśmy wspólnie w tym tak naprawdę krótkim czasie wypracować jakąś wspólną perspektywę i w jakiś sposób uporządkować te 40 obrazów wybranych w plebiscycie, stworzyć z nich wspólną narrację. To na pewno było wyzwanie, głównie dlatego, że było nas 10 osób o bardzo różnych poglądach, o różnym doświadczeniu, w różnym wieku. I tak naprawdę wszyscy mamy inne spojrzenie na pracę w grupie, inne spojrzenie na sztukę i na to, co chcielibyśmy tutaj powiedzieć. Więc oczywiście wyzwanie jakieś to było. Swobody mieliśmy dużo, to prawda, ale nie powiedziałabym, że wszystko zostało na naszej głowie. Tutaj dziewczyny tak naprawdę miały do zrealizowania bardzo duży ten aspekt, którego może tak bardzo nie widać, ale który jest bardzo istotny, bo są to wszystkie sprawy organizacyjne. My tak naprawdę podejmowaliśmy decyzje i mieliśmy tą przyjemniejszą część pracy. W rezultacie powstała wystawa, która jest tak naprawdę efektem tych różnorodnych spojrzeń publiczności, która głosowała na obrazy w plebiscycie i spojrzeń naszych kuratorów, bo staraliśmy się jednak, żeby każdy z ich głosów tutaj znalazł swoje odbicie.